Po ponad 10 latach pojawił się nowy, najbardziej zaawansowany sportowy kask turystyczny w ofercie Schuberta. I mowa tutaj o modelu S3. Czy zasługuje na to miano? Ogólnie jest zaawansowany. Czy zasługuje na miano najbardziej zaawansowanego? Będzie najbardziej zaawansowany, ponieważ nie ma innego kasku integralnego w ofercie Schuberta. Schubert jest producentem premium, znanym głównie z kasków szczękowych. Kładzie bardzo duży nacisk na aerodynamikę i aeroakustykę. Technicy spędzili mnóstwo czasu, aby ten kask był jak najbardziej opływowy i jednocześnie, aby było w nim po prostu cicho. S3 spełnia nową homologację ECE 2206. Skorupa została wykonana z kompozytu włókna szklanego, ale dodatkowo została wzmocniona jedną warstwą karbonu. Nie mamy tutaj wielkich spoilerów, nie mamy tu wrzuconych nie wiadomo jakich grafik, bo Schubert nie idzie w stronę krzykliwego designu. Mają to być kaski praktyczne, bezpieczne i komfortowe. Nie powiedziałbym, że jest to najcichszy kask, w jakim jeździłem, ale ja wychodzę z założenia, że nie ma kasków cichych, są tylko głośne i głośniejsze. No nie ma cichych, nie ma... Wiesz, o co chodzi. Dobra. W tym kasku jeździłem na moim hypermotardzie, gdzie pozycja jest wyprostowana. Nie mam tam dużej szyby, dlatego pęd wiatru cały czas był skierowany bezpośrednio na mój kask. Podczas wyższych prędkości nie mamy uczucia, że wiatr chce nam ten kask zerwać z głowy. Przy wychylaniu się, aby zobaczyć, co się dzieje w lusterku za nami, czy żeby zobaczyć, co się dzieje przed samochodem, który jedzie przed nami, nie było żadnych nerwowych zachowań, dziwnego ściągania w prawą czy też lewą stronę. S3 chciałem również sprawdzić na jeszcze szybszym motocyklu pewnej znanej marki, natomiast nie miałem takiej okazji, ponieważ motocykl nie przeżył, ale spokojnie, motocyklista przeżył, nic mu się nie stało, skończyło się tylko na tym, że się z niego śmiejemy w firmie, ale sądzę, że nawet przy wyższych prędkościach, które tamten motocykl byłby w stanie osiągnąć, ten kask również taką pewność siebie by zachował. Nie tylko liczy się aerodynamika. Ważna też jest wentylacja i w Schubercie S3 tą wentylację znajdziemy w kilku miejscach. Jeden wlot, który wentyluje dosłownie naszą szczękę. Zapomniałem o tym, że tu jest filtr powietrza. Drugi wlot, który odpowiada za wentylację wizjera. Powietrze odbija się od wizjera, wpada do wentylacji i wlatuje do środka. I największy wlot powietrza znajdziemy w części czołowej, który ma łącznie 3 pozycje. Jest ona otwarta, półotwarta i zamknięta. Z tyłu kasku wylot ciepłego powietrza, który działa podciśnieniowo. Podczas jazdy zawirowania powietrza tworzą tutaj takie podciśnienie, które po prostu wyciąga całe ciepło przez te otwory. Wentylacja działa tutaj dobrze. Nie powiedziałbym, że jest tutaj nie wiadomo jaki przeciąg, natomiast wentylacja na szczęce czuć, że przepuszcza powietrze. Często jeżdżę w mokrych włosach, bo wstaję za 10 minut, wychodzę za 10 minut do pracy, ledwo co spod prysznica, mam mokre włosy i czuję jak chłód tutaj w tej górnej części mojej głowy się pojawia. Więc tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam, natomiast gdybyśmy mieli trochę motocykl z większą szybą, czy musielibyśmy za tą szybą się schować, ja zawsze powtarzam, że wolę sobie podnieść szybę, opuścić sobie blendę i wtedy na pewno się nie zagotujemy. Wizjer jest dokładnie taki sam jak w modelu C5, pojawiają się tutaj turbulatory. S3 standardowo wyposażona jest w przezroczysty wizjer. My mamy wersję z wizjerem przyciemnianym, wygląda jeszcze lepiej. Bez problemu możemy go używać na ulicy, ponieważ posiada on homologację. Oczywiście jest możliwość kupna innych kolorów wizjerów. Wizjer jest dość giętki. Chcę się przejechać, ale nie tak hardkorowo.
Dlatego przy otwieraniu i zamykaniu mamy uczucie, że on delikatnie sobie pracuje. I trochę czasu mi zajęło, żeby się z tym oswoić. Przechodząc dalej, znajdziemy tutaj również blendę przeciwsłoneczną, która jest regulowana w 2 poziomach. Wszystkie przełączniki, czy to od blendy, czy od wentylacji, chodzą w sposób wyczuwalny. Najciekawszym elementem tego kasku nie jest to, jak on wygląda, z czego zrobiona jest skorupa. Najwięcej dzieje się wewnątrz. Mamy tutaj wyściółkę o nazwie Individual, którą możemy dostosować do swoich potrzeb, do swojej głowy, do swojego kształtu, która jest wykonana z bardzo przyjemnego materiału. Ja jak pierwszy raz założyłem ten kask, poczułem takie polubimy się. I faktycznie tak było. Znajdziemy tutaj kilka elementów wyściółki, które możemy wymienić. Możemy dostosować pod swoje potrzeby. AROS, czyli Anti-Roll-Off System. System, który zapobiega zrolowaniu kasku z głowy. Gdybyśmy zdjęli sobie tutaj elementy wyściółki, zobaczymy, że są dodatkowe paski, które zapobiegają właśnie takiej sytuacji. Nie mogło zabraknąć oczywiście kurtynki powietrznej, która co ciekawe ma 2 możliwości. Możemy sobie po prostu wypiąć pewien element, dzięki czemu tego powietrza będzie się dostawało więcej, ale będzie jednocześnie głośniej. Jak wjedziemy na autostradę, wpinamy to z powrotem, robi się ciszej. Zapięcie jest tutaj mikrometryczne, które bez problemu obsłużymy w rękawiczkach, ale dodatkowo jest tutaj taki pasek na rzep, który zapinamy sobie w tym miejscu. Jest po prostu wygodniej. System awaryjnie wyciąganych policzków. Lepiej, żeby to się nie przydało, ale mimo wszystko przyjemnie, że pojawia się coś takiego. Do Schuberta S3 przeznaczony jest interkom na podstawie Seny 50. Jego montaż trwa dosłownie kilkadziesiąt sekund. Musimy wpiąć sobie pilota, musimy wpiąć sobie centralkę i to wszystko. W kasku zamontowane są już głośniki i mikrofon. Montaż jest tutaj naprawdę ułatwiony do maksymalnego poziomu, dlatego duży ukłon ze strony Schuberta do przyszłych użytkowników. Natomiast gdybyśmy chcieli zamontować sobie tutaj interkom uniwersalny, będziemy zmuszeni do przyklejenia centralki, ponieważ jest tutaj dość gruba uszczelka. Pojawił się problem z interkomem. Pojawia się sytuacja, gdy wpinamy sobie centralkę, tam są takie złote piny, w które ta centralka musi wejść i mają one raz na jakiś czas w pewnych modelach tendencję do tego, żeby opadły w dół, przez co baza nie wpina się w nie bezpośrednio. Wystarczy je wtedy wyciągnąć, poprawić, wdusić w miejsce i to cała filozofia. Mimo wszystko, płacąc grubo ponad 2000 za kask, takich sytuacji raczej nie powinno być. Przyczepiłbym się m.in. do wizjera. Jest on cienki, giętki. Można z tym żyć, ale nie jestem do tego przyzwyczajony. Ale gdy przymkniemy oko na te 2 cechy, na te 2 wady, dostajemy kask, który wykonany jest w naprawdę porządny sposób. Ciężko oprócz tego znaleźć inne wady tego kasku. Jest stabilny, jest cichy, jeśli możemy tak powiedzieć. Ten kask wykonany jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o aeroakustykę. S3 w kolorze jednolitym kosztuje 2549 zł, natomiast za kolor musimy zapłacić trochę więcej. W ofercie Schuberta nie ma innego kasku integralnego, dlatego śmiało można powiedzieć, że jest to najlepszy kask sportowo-turystyczny w ich ofercie, najbardziej zaawansowany. Większa część naszej ekipy miała okazję jeździć właśnie w S3, C5 i E2 i wszyscy jesteśmy zgodni. Właśnie S3 najbardziej przypadła nam do gustu. A Wam z jakim modelem najbardziej kojarzy się Schubert? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia.